Witam gorąco wszystkich, jestem dalej, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie Kirbach. Mapa stworzona przez Yogi. Pojemność mapy 881,32 MB. Została wydana 14 maja 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściąga się 16 modów. Niestety. Mapa jest dość ciekawa. Mieliśmy ją właśnie na FS22 w odsłonie i zaraz Wam pokażę. To, co widzicie, ten kwadracik taki, no to była to wersja na FS22. Cały ten kwadrat to było właśnie, co mieliśmy dostępne. FS25 dostaliśmy dodatkowo rozbudowane o ten obszar właśnie poza tym kwadratem, więc no, mapa się troszeczkę nam powiększyła. Mapa prezentuje się ciekawie, także nie jest to dość atrakcyjna propozycja, jeśli chodzi o rozgrywkę. I dobra, zacznijmy sobie najpierw od upraw. Mamy tutaj dodatkowe uprawy, także od tego miejsca do samego dołu to są dodatkowe uprawy na tej mapie. Dobra, teraz sobie je wyłączymy, żeby można było zobaczyć, jakie tereny zaczynamy na poziomie łatwym. A więc tak, teren, gdzie znajduje się farma. Farma jest naprawdę ciekawa. Tutaj mamy 166 tysięcy za farmę. Obok farmy mamy poletko 63 za 9 tysięcy, to jest 0,3 hektara. Tutaj mamy 0,2 hektary za 7 tysięcy, to jest 69. I tutaj mamy 43 tereny za 3600. Także widzicie, że te ceny tutaj tych terenów nie są dość wysokie. 0,6 hektara za 20 tysięcy ze względu na rozmiar. Prawie cały hektar za 60 tysięcy. Czyli może być, że 60 tysięcy będzie za hektar. Jeśli uda mi się znaleźć, chociaż zaraz sprawdzimy sobie to. Znaleźć tutaj poletko. Nie, no tutaj hektar jest za 29 tysięcy. Tylko, że to no pole było właśnie. Także no nie są takie wysokie. 11, wszystko zależy właśnie od wielkości. Tutaj jest dużo, 81 tysięcy. To też nie jest to jakaś specjalnie duża cena. Tutaj mamy łąkę za 110 tysięcy. Ile to? 3 hektary? No prawie 4. Także no, ceny są ciekawe. Można również kupić obrzeża mapy. Zaraz zobaczymy. 435 tysięcy, chyba jest najdroższa, mi się wydaje. I wtedy mamy dużo możliwości poustawiania sobie różnych ciekawych rzeczy, które będą nam potrzebne do rozgrywki. Także jest to ciekawy pomysł. No i również, jak widzicie, można kupić chyba wszystko na tej mapie, także nie ma żadnych terenów, które byłyby niedostępne do wykorzystania dla naszej rozgrywki, także ciekawy pomysł. Dobra. Kalendarz się przedstawia w ten sposób. Bardziej dłuższa lista jest ze względu na dodatkowe uprawy. Na poziomie łatwym zaczynamy od pastwiska dla owiec, farmy, obora na farmie co jest, później mamy kolejną oborę, później mamy wybieg dla kur, luzem sobie gonią świnki, no i pastwisko dla krów jeszcze też jest. Kontrakty dostępne oczywiście, jeśli chodzi o produkcję. Także tutaj większość produkcji posiadamy już na starcie, z tego względu, że one są umieszczone na farmie. Także samo zwiedzanie farmy będzie nam troszeczkę zajmować czasu, ze względu na to, że no, dużo jest produkcji tutaj do omówienia. Dostępne są również poza farmą 3 produkcje, także też sobie to omówimy. I statystyki, tutaj akurat nie ma żadnych znajdziek, więc nie będzie pomocy finansowej, żeby tutaj działać. Dobra, farma. Zaczynamy. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tutaj coś mamy. Aha, ze względu na to, tu mamy uprawy, to mamy tą maszynę, no i tutaj jeszcze mamy na jabłka skrzyneczkę, która została dodana od twórcy. Dobra, ok. A więc tak, sama farma. Zaczynamy, dobrze, że zaczniemy od samego dołu. Powolutku do góry będziemy robić wszystko. Tu mam miejsce, żeby się przebrać. Z tyłu gdzieś tutaj. O, to tam dalej będzie, dobra. Bo tutaj mamy chyba nawet 2 miejsca, gdzie możemy się przebrać i wyspać, bo tu jest jedno miejsce jako farma. Dobra, nie biorę tego zamadu.
bo tutaj mamy spanie, tam było, tu mamy ogródki, mamy jedną z tych pierwszych produkcji, także tu możemy sobie podziałać z ogródkami. To są ogródki z ModHuba, także można sobie to ściągnąć na każdą mapę. No i pamiętamy, 16 modów do ściągnięcia jest. Tutaj mamy kury, 4 na 250 aktualnie. Teraz tutaj oczywiście nie będę otwierać, to jest statyczne budynek. Tu mamy już shopę, gdzie będzie sprzęt, jak i również produkcję. Tu akurat mamy suszarnię, więc to jest mod, który też się ściąga. Sobie to może wyłączę, żeby... Także tu mamy suszarnię. Do suszarni oczywiście trzeba dorzucić substancję grzewczą, czyli ciepło i ten. No i będziemy suszyć. Zaraz ciepło, gdzie będziemy pozyskać ciepło. Tutaj będziemy zrzucać, może chyba nawet do tego samego będziemy wrzucać ten paliwo, bo tutaj na zewnątrz nic nie widzę. Ok. Obok jest kolejna suszarnia i do tej suszarni już wrzucamy paliwo. Teraz tutaj będzie to paliwo. O! Tutaj wrzucamy rzeczy, a ta suszarnia, zaraz, gdzie tu ma trigger? Tu się wrzuca do... Aha, dobra, na zewnątrz budynku jest. W tym miejscu będzie. Czyli tutaj możemy sobie odsłonić, tu się wszystko pojawia i tutaj mamy właśnie to, że mamy uzupełnienie. O. Pozyskanie tego ciepła. Może być, że będzie obsługiwać obydwa, chyba że obydwie suszarnie, dwie maszyny. To będzie to. Jedno będzie do siana, a drugie będzie do tego, do zboża. Tutaj mamy magazynek. Silos. A, na trociny, czy tam zrębki, jak to tam się nazywa teraz. Tu mamy taką, nie wiem, mamy. Młyn tutaj jest, o właśnie, taki niewielki. Także tu receptura jest ok. Sprzęt JCB, tutaj mam magazynek, tu jest 40 i drugie 40, czyli mamy tutaj 80 sztuk, tutaj pomieścimy. Sprzęt traktor, tu mamy kolejną produkcję. W produkcji tutaj jest tak nawalone, ale mi się podoba, to jest naprawdę dobre. Jabłka, tutaj przetwarzamy jabłka, mamy jabłko wysok i mamy jeszcze te odpady z jabłek. Dobra. Tutaj mamy warsztat. Ten warsztat jest ciekawy, bo jeśli nie możemy wjechać, to możemy sobie to wysunąć na zewnątrz. Tada. Możemy się bawić. Znaczy myślę, że i tak tutaj nie trzeba będzie tym wysuwać całkowicie, bo jest tak zmarkowane tutaj dotąd. Także to tylko dla celów wizualnych, żeby to jakoś wyglądało. Dobra. Co my tu mamy? Mamy tutaj kolejną produkcję. Jak sobie tutaj wejdziemy. I tu mamy produkcję mleczarską. Także fajnie tutaj wszystko to wygląda. Sobie przejdziemy. Tylko teraz właśnie... Zaraz, czy ja gdzieś minąłem trigger? Czy jest w innym miejscu? Bo tu się zrzuca produkty. Aha, czy się tak patrzę, kurde, pokazuje mi, że jest magazyn Belli, ale magazyn Belli jest... A, tutaj jest, dobra. Tu jest do dwóch. Tu jest jedna mleczarnia. Zaraz sobie to tak od razu powyłączamy. Sobie zobaczycie recepturę. Ok. I druga to jest piekarnia. O, właśnie. Dobra. Teraz tak, tu na górę jak wejdziemy, to w tym miejscu mamy właśnie magazynek na 250, to co mi na dole pokazywało. Ok.
Czyli zaraz tu... Aha, no tak, to jest piekarnia. Tak, teraz ma sens. Teraz to lepiej widzę. Dobra, bo ja tak szybko przeleciałem, bo szukałem tych triggerów do interakcji i tak to nie wyszło. Tutaj mamy krowy. Tu mamy krowy. Okej. Kurczę, tu taki labirynt jest zrobiony. Tu do biura się nie dostaniemy, to jest statyczne. Właśnie próbuję znaleźć miejsce, gdzie będzie informacja. O, tutaj kompost robimy. Ile tych krów tu mamy w tej oborze? Tutaj garaż. Garaż jest to sklep. O, sklep farmerski. No, fajnie to wygląda, podoba mi się to. Ciekawie jest to skonstruowane tutaj w tym miejscu. A, i znowu wróciliśmy do ogródków. Dobra, to zaraz. Tutaj ja muszę wrócić z powrotem. Znaleźć te triggery, ale zanim te triggery, to jeszcze wam pokażę, tu jest... Tutaj to było, czy gdzie to było? Nie wiem. Gdzieś to tutaj widziałem. Nie, straciło mi się to z oczu. Dobra, mniejsza z tym. No myślałem, że tu będzie jeszcze ten sleep trigger, o którym wam wcześniej mówiłem, ale nie wiem, czy się nie pomyliłem z tą produkcją, która jest na zewnątrz, tutaj z tymi interakcyjnymi triggerami. Dobra, tu mamy obornik, tu mamy traktor, o tu jest. Tu jest 10 na 70, jedna. Drugiej chyba nie ma, to jest jako jedno, tylko obora, tak? 10 na 70, dobra, to jest jako jedna obora duża. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy miejsce, gdzie sobie zamówimy czy wyprodukujemy. Wyprodukujemy sobie nawóz. Ok. Czyli fajna produkcja taka. Lubię takie małe rzeczy, które no, potrzebne są na farmie do tworzenia, do produkowania. Dobra, to mamy, to mamy. Tutaj jeszcze zapomniałem o jabłonkach, żeby wam pokazać. Są jabłonki tu w tym miejscu, także tutaj dostarczamy obornik i wodę. I będziemy dzielić jabłka. Raz, dwa, trzy. Zaraz jeszcze raz popatrzę. Raz, dwa, trzy. Tak, trzy. Trzy jabłonki mamy. Tutaj mamy pastwisko. I tu pomieścimy 25 krów. Dobra. Tu chyba mamy ogarnięty temat. Tu na zewnątrz. Fajny teren, tak przy lesie jest ta gospodarka ułożona. Podoba mi się to. Różne przejazdy są, tam brama jest, tutaj luźny przejazd. Dobra, wsiadamy w samochód, jedziemy dalej. A, może chyba, że tam dalej jeszcze będzie. Bo mi brakuje jeszcze tej obory takiej. Bo jeszcze jedna obora mi się wydaje dla krów. Jedna obora. Zaraz jak to tutaj wygląda. Pastwisko dla krów to zrobiliśmy. No, chlewu nie zrobiliśmy. Wybieg dla kur, tak? O, tego właśnie. To chlewek dla świn i to zaraz. To może będzie tam dalej. No, jest tam w głębi chyba, mi się wydaje. Dobra. Kurde, jak fajnie było to wygląda na tych oponach. Teraz tak zauważyłem na tej osobówce. Dobra, tutaj mamy, także auto umurusane. Nie jest to nowe. Fajny klimacik, ok, podoba mi się to. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? O, tu jest chyba. Nie, to jest do jeziorka, żeby wodę sobie pobrać. Dobra. To tu mamy resztę rzeczy, ok. No i mamy taką przydomową biogazownię. Przydomową. No, na gospodarstwie biogazownia, ok, która też nam będzie wytwarzać to, hit. Hit za hitem. Tu mamy magazynek. 250 sztuk pomieścimy. I teraz tak, tu się wrzuca. Co to będzie? A, to będzie hayloft, tak? Silos na słomę, dobra. Tu mamy kolejną produkcję. Tu będzie produkcja do jedzenia. Nie, to teraz do nasion jest. To receptura wygląda tak. Jedna, druga. Jeszcze będzie gdzieś, kurczę, mieszadło do jedzenia.
Mamy ulę. Kurczę, jest tak rozbudowana ta gospodarka. Fajnie jest zrobiona. Paliwko. Tutaj co mamy jeszcze? A, tu jest dla świnek właśnie do robienia pokarmu. I receptura jest jedna, druga, trzecia. Dobra. To i w takim razie tu będą świnki. Ok. Ile? Z 12 na 275 mamy świnek. Zaraz tylko. Gdzie tu jest? A, tu jest troszeczkę dalej od drzwi, bo drzwi będą też mieć swoją interakcję. Tu mamy kolejną produkcję. A, i tutaj robimy co? Chicken food z 3 produktów, gdzie możemy marchewkę wykorzystać i kukurydzę. A, to ciekawy patent. Podoba mi się to. Tutaj paszę mineralną robimy z ziemniaków, wapna i rzepaku. I coś jeszcze. I wheat. Później mamy jeszcze taką recepturę na paszę mineralną, czyli rzepak, rozdrobnione buraki i wapno. Ciekawa propozycja, fajna produkcja. Też pewnie z ModHuba, bo no, nie ma raczej takiej zwykłej, nie spotkałem się, że była dedykowana pod mapę. Dobra. Tu mamy zrobione, to jedźmy jeszcze tam, bo jeszcze musi być jedna, o właśnie ta obora, o tą oborę chodzi. Od Mr. Hector. Obora. Ona jest z robotem? Wiem, że Mr. Hector zrobił pakiet. Ej, kurczę, ale się przykleiłem do tego płotu. Pakiet. Nie, ta jest bez. To są pryzmy. Pakiet właśnie tych obór i jedna tam z tych obór jest właśnie z robotem. Także ta akurat nie jest. Dobra. Tutaj mamy 309 sztuk pomieścimy. Coś tu jeszcze jest. O, tu są owce. 6 na 15, także owieczki tu troszeczkę mniej tego będzie, ale też będą miały swoją część na farmie odegraną. Tutaj mamy magazynek i tu na tym magazynku jest, to jest 250 sztuk pomieścimy sobie. Możemy pochować sobie palety z wełną, czy tam coś jeszcze, bele. Piesek też jest, żeby nie było, pilnuje tutaj. Dobra. Czyli co? Jak do tej pory zrobiliśmy sobie całą farmę. No trochę było. Dobra. To w takim razie pojedziemy sobie najpierw do tego miejsca. O, uważać na te krawężniki trzeba. Dobra. Śmigamy sobie tamten punkcik zrobić najpierw. Także ma pan dość taka przyjemna, jak mówiłem. Fajnie jest dopracowana. Ciekawe elementy ma. Farma jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli ktoś lubi takie właśnie produkcje na farmach i sam wytwarzać sobie rzeczy i później jeszcze niektóre rzeczy można sobie samemu sprzedawać w sklepiku własnym. Także no, klimacik jest naprawdę czaderski. Dobra, tutaj mamy handlarza zwierzętami, gdzie możemy sobie zakupić również, jak widać, gnojowice i obornik. Także mamy tutaj te rzeczy. I teraz tak, tu jeszcze poza obszarem, bo to jest jeszcze w obszarze, który mieliśmy w FS22, tu jest plac do zagospodarowania, także można sobie to zakupić, to jest 111 tysięcy i zagospodarować na swój sposób. Tam nic nie ma, jest to ogrodzony plac, jest to plac pod budowę, rozbudowę, także można sobie tam to zagospodarować, jak mówiłem, na swój sposób. Teraz jedziemy na kolejne miejsce, czyli wracamy. Kolory, światło i cienie należy do porządku. Dobra, i tu teraz będzie jeden skup. Ale takie centrum recyklingu, także trochę rzeczy będzie można tutaj przywieźć, posprzedawać. Tą szopę będzie można z niej korzystać. To jest właśnie możliwość zakupu tego terenu tutaj w tym miejscu.
Jak sobie kupimy za 45 000, to już można otworzyć klucze. Mamy, można działać, korzystać z tej oto shopy, czy Iwiaty. Tutaj mamy biomas też, także można przywieźć sobie rzeczy, które tam przyjmuje i sobie zutylizować, ale fajnie zrobione jest tam. Wjazd na te kontenery też jest. Fajnie, jakby można było jeszcze wywozić te kontenery. Ciekawy pomysł byłby to. No a tutaj mamy znowu gnojówkę. Tu w tym miejscu jest woda jeszcze. Także takie mniejsze centrum do naszej dyspozycji. No i jedziemy dalej. Jedziemy teraz całkiem na północ. Zobaczymy sobie tam kilka punkcików. No i tam w tym kierunku mamy znowu taki plac do rozbudowy. Ogrodzone jest, można sobie go kupić, ogrodzenie sprzedać i posiąść dostęp do całego tego placu, który sobie kupimy. To jest właśnie tutaj. O. A obok tego placu, tutaj w tym miejscu, mamy pozyskiwanie kamienia. Tutaj się właśnie pozyskuje kamień. Także tu jeszcze do dyspozycji jest sprzęt dla nas w postaci takiego ładnego Volvo, ale to jest nie jest w naszym posiadaniu, tylko do naszej dyspozycji, żeby sobie załadował te kamienie tutaj. I bardzo fajnie, podoba mi się taki pomysł. Legitny. Dobra. Czyli tak, z farmy sobie wyjechaliśmy, zrobiliśmy sobie ten punkcik, z tego przejechaliśmy tutaj, zrobiliśmy sobie rzeczy, stąd przejechaliśmy sobie tu, zrobiliśmy sobie to i teraz sobie śmigniemy do miejsca w tym, tutaj gdzieś. No, to sobie zrobimy, a później przejedziemy sobie znowu tutaj. Także jedziemy. Sobie to może tak przejadę. Tam droga jest bardziej zawiła, a ja sobie tutaj prosto pojadę i w dół. Na rondo i w lewo. Na rondzie. Ok, i w dół. Na południe. Mamy również tutaj jeżdżący pociąg, aczkolwiek to jest pociąg taki bardziej dekoracyjny. Zaraz, i tam nie będzie na skrótu? Jadąc tędy. No to przejedziemy przez tory. O, taki fajny klimacik. Tam jest zaś droga dołem prowadzi. Pod torami. Jest skrót, proszę bardzo. No i udało się przejechać. No. Bo to było nad torami, a tam droga prowadzi pod torami. Zaraz tutaj chyba nic nie było, nie. Dobra. To jeszcze kawałeczek i będziemy tutaj skręcać w prawo. O, właśnie na ten plac sobie tutaj wjedziemy. Też z szlabanem pełno kontenerów. No i tu mamy młyn zbożowy 288 000. Tu receptura 1, 2, 3, 4. Także poza tym, co mamy na gospodarce, mamy możliwość jeszcze kupienia jednego młynu bardziej przemysłowego. Tutaj w tym miejscu zrzut. Skup w tym miejscu. Właśnie wagony postawione, można zrzucać towar. Dobra, ja muszę jeszcze się bardziej przedostać tam. No detali tu jest fajnie, dużo. Pociąg jedzie. Tu coś ciekawego jest? Nie, są perony. Tak właśnie się zastanawiam, czy coś tu jeszcze jest dodane od twórcy. A akurat pociąg jedzie, to sobie zobaczymy, jak to wygląda. Pociąg standardowy, także nic tutaj w tym
w temacie nie zostało zmienione. Dobra, idziemy dalej. Tylko będę musiał bardziej chyba na północ jeszcze, na południe zjechać, a później na północ znowu. I tak się zastanawiam, czy tam raczej chyba nie było przejazdu, mi się wydaje. Ola, ola. O, znowu tutaj jest droga pod. Okej, i tu teraz znowu na północ. Kolejny szlaban. No i tutaj mamy, jak widać, tartak. Także tu sobie podejdziemy. Zakupimy sobie tartak. No, tartak jest połączony również z takim zalewem wodnym. 300 000 kosztuje. Receptura jedna, druga, trzecia. O, kidoki. Czyli tartak z głowy i słup zaliczony. Dobra, można i tak. Jedziemy dalej. Teraz mi się wydaje, że będę musiał chyba całkiem na dół zjechać. Nie, bo jeszcze muszę tutaj podjechać. Dobra. Ten punkcik zrobić, te punkty zrobić, dopiero w dół zjechać. Dobra, tak jedziemy. Czyli wracamy. Wracamy sobie do miejsca, z którego mniej więcej przyjechaliśmy. Tam jechaliśmy skrótem, a ja sobie pojadę teraz już normalnie tą drogą. Chyba, żeby tutaj był gdzieś jeszcze jeden skrót, ale wątpię. Tu jest rów, taki pas zieleni, tu jest właśnie i drzewa są do niej. Tu raczej nie będzie. O, stąd przyjechaliśmy sobie, a my teraz jedziemy tędy naokoło. Także właśnie tak. Tam do farmy byśmy dojechali, a tu jedziemy wzdłuż farmy, czyli z północy na południe, mijając tutaj te punkty. O, właśnie. Źle wjeżdżam, a i tak się otwiera. To fajnie. Skupy tu są. Właśnie w tej pozycji, a czy w takiej właśnie formie. O. Można zrzucać towar. Tutaj coś jeszcze mamy. To, nie wiem, tam jakby się coś tam świeciło. Albo mi się wydawało, coś dzisiaj mi zbyt często się wydaje właśnie, że coś widzę, a myślę, że coś to znaczy, coś to jest, ale tak do końca nie jest. Dobra. Tutaj możemy zakupić sobie różne produkty, przeróżne, czyli coś jak hurtownia, tylko w takiej odsłonie. Dobra. Śmigamy dalej, otworzyło się dobrze. Tutaj też taki teren pod zabudowę. Dużo jest takich miejsc, które można sobie właśnie wykorzystać również. Dobra, teraz tak. Ja jeszcze miałem... Aha, dalej tam prosto. Dobra. To ja muszę się tutaj gdzieś zmieścić, żeby nie przeszkadzać. Kurczę, ten pociąg zawija tutaj. Już, dziękuję. Dobra, i tutaj mamy stację paliw po lewej stronie, jak widać. Na po prawej, jak sobie wjedziemy, to znowu jest taka infrastruktura kolejowa, gdzie możemy sobie sprzedać produkty, bo to jest to akurat skup. No i tutaj koło skupu jest jeszcze produkcja, ale to muszę objechać, bo widzę, że to jest tylko zaplecze tej produkcji. Ja muszę objechać to z drugiej strony, żeby zakupić to. Tutaj, tam jest skup pod postaci kawiarenki czy restauracji jakiejś tam, cokolwiek się nazywa. Tak, tu będę musiał jechać na dół. Dobra. Tu jest cała interakcja. Piekarnia 150 000. Tu mamy jeszcze piekarnię osobno, oprócz tej, której mamy na farmie, i dodatkowo mamy coś jeszcze. O, czyli z dodatkowych upraw do
mąkę, którą tam pozyskujemy. Teraz tu jeszcze jest... O! Sklep. Także możemy sobie tu zakupić towar, znaczy sprzęt no, zmodyfikować sobie, bo jest warsztat. Także tak wygląda. Tu jest szlabanowe, tam jest... Tam nie ma wyjazdu, nie? Jest tylko jeden wyjazd. To jest łódka jakaś dekoracyjna. No. Także no... ograniczony jest teren do wyjazdu przez te szlabany, ale no wiadomo, to nie jest jakaś duża mapa, więc jakiegoś bardzo dużych sprzętów tu nie będziemy raczej używać, więc średni, mały jak najbardziej będzie tu adekwatny do pracy. No i jedziemy całkiem teraz na południe. Południowy wschód sobie zrobimy teraz. Okej. Ale ładnie tutaj z tą wodą. Kurczę, ładnie to tu zrobił, naprawdę. Ślicznie to tu wygląda, aż normalnie chce się wysiąść z auta i popatrzeć się na ten teren. Ładnie to się przedstawia. No, ślicznie. Dobra. Teraz tak, czy ja mam jechać do góry, czy jechać na dół, którą mam to wybrać? Dołem, dobra. O, i ostatni punkt na naszej liście się wyłonił na horyzoncie. I teraz tak, tutaj pomyślicie, o jakiś inny budynek, nie? Ale to budynek jest ten sam, tylko że inny kolor. Normalnie występuje w kolorze niebieskim, a tu mamy pomarańczowe. Coś, nie wiem. Nie wiem jak jest w Niemczech czy w Holandii, nie wiem, bo to taki klimat właśnie niemiecko-holenderski. Ale mi to przypomina bardziej angielskie B&Q. Tam może inaczej się nazywa. W Polsce OBI, nie? Też coś takiego jest. W kolorach takich pomarańczowych. Dobra, tutaj po lewej tam jak widać jest market R, ale taki nawiązujący do znajomej marki, logo. No a tu jest takie OBI, One Kanobi. No i tutaj mamy skup mleka, mleczarnię w postaci skupu. O, to nie jest produkcja, także mamy u siebie produkcję, tam powinno nam wystarczyć. Jeszcze biogazownia nam została. Myślałem, że już będzie koniec tutaj, a jednak jeszcze nie. Jedziemy. Teraz tylko tak. Tam raczej się chyba nie przedostanę tą drogą, bo wychodzi za mapę. Dobra, muszę na to rozgałęzienie wrócić i podjedziemy sobie. Tak to jest. Człowiek patrzy na minimapę, a później uderza w słup. Dobra, tu musimy dojechać do tego rozgałęzienia i pojechać na północny wschód mapy. Dobra. Ja sobie zapomniałem o tej biogazowni. Myślałem, że ten punkt będzie ostatni, a tam jeszcze biogazownia została. Przecież. No i tak troszeczkę mnie zmyliło to, bo na gospodarstwie jest ta biogazownia i myślałem, że jest tylko jedna, a tu przecież jest jeszcze druga biogazownia, taka większa. Dobra. Staram się, żeby utrzymać linię na tych drogach, ale jestem lewy z prowadzenia tych samochodów z taką prędkością. O, jest biogazownia. Biogazownię sobie zakupujemy poprzez teren. Tada. Proszę bardzo. Teraz tak, 106 teren, 282 tysiące, pyk. Mamy biogazownię do naszej dyspozycji. 2 receptury tylko. Proszę bardzo. Dobra. I teraz myślę, że to już chyba wszystko. Zajrzymy w budowę.
a czy jest od strony właśnie takiej. Także dużo jest takich miejsc właśnie ładnie zrobionych, przemyślanych. Część jest po części to, co było w FS22, no i bardziej rozbudowana mapa obrzeża. Także tu jest sklepik, gdzie byliśmy. Czyli to jest ten dół gospodarki. Tu mamy gospodarka. O, tak to się przedstawia. Tutaj jest ten teren. Taki ciekawy. Można go też sobie wykorzystać pod rozgrywkę. Tutaj akurat nic nie ma. To jest po prostu dekoracyjne, także można sobie to wykorzystać. Tu jest ten plac jeden. Drugi plac, o którym Wam mówiłem na początku, jest tutaj w tym miejscu. Ok. Tutaj mamy jakąś infrastrukturę natury. Takiej ekspozycji naturalnej. Co tu jest? Tutaj jest handel z zwierzętami. Co to było? Tutaj później mamy znowu takie naturalne, ładne elementy. Tu były skupy. Tutaj infrastruktura ta kolejowa, co jest z takim właśnie pomnikiem. A tutaj jeszcze jest skup desek. No to też Wam zapomniałem powiedzieć, ale to jest tylko sam skup. Taki podobny, nawiązujący do tartaku, który jest w tym miejscu, tylko że tam te możemy przywozić. O proszę, jaka zabawka na górze. Także dużo ciekawych elementów. Ładna, czysta, schludna mapa. Tereny takie zróżnicowane, pagórki, proste pola, także na to trzeba zwrócić uwagę, jaki sprzętem będziemy pracować, ale naprawdę mapa przyjemna jest. No niestety te 16 modów robi swoje, które trzeba ściągnąć, ale myślę, że nie jest to aż tak tragiczne, bo mody są dość ciekawe, można wykorzystać na innych mapach również. Także tak to się przedstawia. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za łapeczki, dzięki za subskrypcje i komentarze. Pozdrawiam gorąco, no i widzimy się w następnym materiale już niebawem. Na razie, cześć.